Dzień dobry, znajdujemy się na Fuerteventurze, miejscowość tudzież region Caleta de Fuste i dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda port Puerto Castillo, a także pokażę Ci, jak wygląda plaża tutaj, więc będziesz mogła zobaczyć, jak to wygląda. Proszę bardzo, mnóstwo łódek, to oczywiście nikogo nie dziwi, ale popatrz, jaka jest czysta woda, jak to pięknie wygląda. Mnóstwo oczywiście rybek, za chwilę tutaj dojdziemy trochę dalej, jak to oczywiście przeważnie jest na plaży albo w porcie, restauracje, no póki co świecą pustkami, bo jest godzina w tym momencie 10:55, więc rzeczywiście jeszcze nie za dużo się tutaj dzieje, ale o, proszę bardzo, jak ładnie rybki. W porcie można naprawdę zrobić bardzo dużo. Oprócz tego, że można sobie wynająć katamaran, to można sobie wynająć oczywiście nawijać glass bottom boat, czyli łódka ze szklanym dnem, gdzie to jak najbardziej można sobie spokojnie popłynąć, no i pooglądać różnego rodzaju rybki, kraby i tak dalej, bo tutaj rzeczywiście fauna i flora dosyć piękna jest. Tutaj jest lew morski, o proszę bardzo, więcej rybek. Lew morski, można sobie zrobić z nim zdjęcie, jak daje buziaka, dosłownie. Można sobie spokojnie podejść i wynająć, właśnie wykupić pływanie z tymże lwem morskim. Można sobie wynająć tam w tym momencie dalej, nie widać, ale są powiedzmy różnego rodzaju rowery wodne. Tutaj może podejdę troszeczkę bliżej. O proszę, jak tutaj ładnie. I tutaj jest mnóstwo rybek. Oj, uciekam, bo prawa autorskie, YouTube i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to jest bardzo dużo rzeczy. Można sobie wynająć łódkę, zmykam stąd, bo właśnie muzyka gra. A to najbardziej nie jest pożądane dla mnie. Można sobie wynająć łódkę, można wynająć sobie prom na wyspę Lobos, można sobie wynająć skuter wodny i tak dalej, Może przyjdę na sekundkę, pokażę chociażby w przybliżeniu, jak to wygląda, ale tutaj mnóstwo jest oczywiście rybek, ale one pięknie wyglądają. Już pokazuję. Aha, proszę. Tutaj rzeczywiście się dzieje bardzo dużo. Można sobie kupić specjalną karmę właśnie dla nich. Tutaj jak widzisz jest tam dalej wypożyczalnia, jest taki park wodny, który można sobie spokojnie ogarnąć, można wynajmować różnego rodzaju rzeczy, jak widzisz można wynająć i jacht dla dorosłych, można wynająć takie rzeczy, popłynąć i popatrzeć na delfiny, buziaki z lwami morskimi i tak dalej. Oczywiście ceny należy sprawdzać na bieżąco, bo to rzeczywiście się zmienia. Ja to nagrywam w lipcu 2026 i na przykład w lipcu 2026 buziak, zdjęcie buziak z lwem morskim kosztuje 9 euro. Przy czym robimy albo własnym telefonem, albo jest pani fotograf, za co trzeba zapłacić oczywiście dodatkowo zdjęcia w postaci tylko i wyłącznie cyfrowej. Tutaj mamy Puerto Castillo, czyli port, na którym się znajdujemy. Jak widać, jest tutaj dużo, można sobie wynająć taki pojazd, można sobie wynająć hulajnogi, które tam są. Właśnie taką tutaj przyjechałem, zaraz taką się też będę stąd zabierał. Teraz pokażę, jak wygląda druga część portu, tak gdzie wynajmujemy różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście są, jak mówiłem, rowery wodne, są rowery wodne ze zjeżdżalniami. Można sobie spokojnie wynająć deskę do surfingu, tak to się nazywa paddleboarding właściwie, rzucajmy wiosło i jedziemy z koksem. Oczywiście kapoki, wszystko i tak dalej, zawodowo. I z tego co pamiętam, bo co prawda używaliśmy tylko i wyłącznie zdjęcia robionego w sensie lwowi morskiemu, można było spokojnie płacić kartą, nie ma problemu. I z tego co pamiętam, raczej preferują tę właśnie formę płatności. Dobra, a teraz przejdziemy się na plażę. Zobaczymy, pokażę Wam, jak plaża wygląda. Przypomnę, że jak lubisz takie materiały, to jak najbardziej daj suba, byłoby mi niezmiernie miło. Może oczywiście również ten materiał podbić. Tutaj kolejna turystyczna atrakcja. To rzeczywiście jest jakaś stara baszta, część zamku, czy coś w ten deseń. Mnóstwo palm, oczywiście cieplutko. Godzina dopiero 10:59, a już jest 29 stopni. No ale akurat jesteśmy tutaj, kiedy są największe upały w Europie, więc to całkiem nie najgorzej wygląda. Jak widać, plaża ogrodzona, w miarę płytko jest tutaj, bo powiem, że weszliśmy, tutaj są oczywiście boje i do tych boi dopiero mnie kryło. A tak to jak widać spokojnie, ludzie wchodzą z dzieciakami i nie jest źle. Tam są te parasole, które można wynająć za jeden parasol z 2 leżakami, oczywiście w lipcu 2026. Zapłaciłem 10,50.
płatne gotówką albo kartą, nie ma najmniejszego z tym problemu. Woda, jak widzisz, jest czyściutka. Tutaj podejdę sobie kawałek na plażę, pokażę Ci. Wygląda naprawdę przepięknie. Co jest bardzo ważne, prawie tutaj fal nie ma, oczywiście w taki dzień jak dzisiaj, bo to jest normalne, że jeżeli mamy wieczny dzień, co na Fuerteventurze jest raczej nieodzowne, no to widzimy, ale proszę bardzo. Woda jest czyściutka, piękna, jest rzeczywiście ładnie to wygląda. Ja podejdę jeszcze kawałeczek. Czy tutaj, muszę się wrócić, dobrze. Myślałem, że mogę przejść jakimś skrótem. Na plaży znajdziemy oczywiście, oprócz tego, że standardowo już kosz na recykling i tak dalej, jest plac zabaw. Ciężko z niego skorzystać w taką temperaturę, bo jest oczywiście drewniano-metalowy, więc jest gorąco. Tam w oddali widać toalety. Jest oczywiście również bar, gdzie można kupić lody, można kupić sobie coś mocniejszego, kawkę, herbatę i tak dalej, i tak dalej. Więc tego rzeczywiście jest tutaj sporo. Są oczywiście również prysznice, kiedy już schodzimy z tej plaży. Mamy ochotę się opłukać, spłukać z siebie słoną morską wodę, to jak najbardziej to można sobie spokojnie uskutecznić. Jak widzisz, jest to fajnie przygotowane. Tam w tle pewnie widzisz pana w żółtej koszulce. To jest właśnie dżentelmen, który będzie ogarniał Twoje płatności. To znaczy, jeżeli wynajmiesz sobie leżak, no to właśnie on jest osobą, która do Ciebie podejdzie. Spokojnie, on to ogarnie, dostaniesz paragon. Masz to wynajęte za 10,50 na cały dzień. Nawet zdarza się, że później pan może podejść, zapytać się, pokazuje po prostu tylko i wyłącznie paragon. A nawet jeżeli ktoś Ci pożyczy, podkradnie leżak dostaje numerek, dokładnie tak samo jak na Twoim paragonie, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak widać, tutaj jest jeszcze boisko do siatkówki plażowej, do piłki nożnej plażowej. Różnie to oczywiście można interpretować. Tak więc tak to wygląda. Przypomnę, że jesteśmy na Fuerteventurze. Miejscowość, region Caleta de Fuste. Także wygląda to naprawdę przepięknie. Wygląda to naprawdę cudownie. I nic, tylko się rzeczywiście cieszyć. Przypomnę, jak lubisz takie materiały? Oczywiście, że tak. Daj suba, bądź dzwonek zrób wszystko, bo one się tutaj trafiają czasami. Tutaj widzę, że jeszcze jest można sobie wynająć sam leżak. Tak, sam leżak kosztuje 7 euro. I to jest opłata na cały 7 euro. Chyba tak, 7 albo 7,50. Stąd nie widzę, nie będę wchodził na piasek już w tym momencie. Więc jak najbardziej to jest całkowicie dobrze zorganizowane. Chyba więcej to naprawdę na plaży nie ma co pokazywać. Można sobie, tam jest oczywiście budka ratownicza, jak już mówiłem wcześniej, można sobie wynająć różnego rodzaju urządzenia, ale to już w porcie, tam widzisz w tym momencie ta różowa wypływa, to jest ta łódka ze szklanym dnem, która rzeczywiście nam pozwala poglądać rybki, kraby, a tych jest całe zatrzęsienie tutaj. Więc daj znać, czy byłaś w ogóle kiedykolwiek na Fuerteventurze, czy było Ci dane być w tym regionie, gdzie teraz jesteś i jak się podobało, bo to jest rzeczywiście najważniejsze. My akurat dzisiaj kończymy nasze 2-tygodniowe wakacje na Fuerteventurze i przyznam, że było bardzo dobrze albo rewelacyjnie. Skorzystaliśmy z mnóstwo atrakcji, zwiedziliśmy kilka fajnych muzeum. Naprawdę polecam chociażby Muzeum Wiatraków albo, co może zaskoczyć, Muzeum Sera. Fajna sprawa, zresztą będą z tego kolejne vlogi. Takie się tutaj pojawiają co jakiś czas, więc jak lubisz, to pamiętaj, żeby zostać na dłużej z tym kanałem. Proszę bardzo, cieplutko. Tutaj co chwilę oczywiście latają samoloty, ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ lotnisko znajduje się zaledwie 11 minut jazdy drogi autem stąd. Także całkiem w porządeczku, całkiem fajnie. Jak widzicie, tu już jest port. Wszystko się zgadza. Popatrzcie, jaka woda jest czysta i jaka jest płytka. Także jeżeli macie małe dzieci, nie ma problemu. To oczywiście mogą sobie wejść, nic się im nie stanie. Jest ratownik, jak już mówiłem wcześniej, no ale to wiadomo, że trzeba samemu się dzieckiem przede wszystkim zajmować. Tak to wygląda. Woda czyściutka, woda piękniutka i jest dobrze. Oczywiście na tej liście pojawi się mnóstwo innych filmików, bo to jest koniec naszych wakacji, ale nie koniec Twojej podróży, bo jeżeli masz ochotę, tutaj pewnie, że tak. Na tej liście jest mnóstwo filmików, oczywiście, że tak, z różnego rodzaju wakacji.
obejrzyj, bo warto, a my się widzimy za czas jakiś. Cześć.